w strefie niezależnej konsultantki Avon. Z tej strony Jolanta Kornaga, Advanced Executive Sales Leader. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o błędach, które popełniają nasi konsultanci. Błędów jest dosyć dużo i powiem Wam, że trzeba byłoby się ich wystrzegać, żeby być sprzedawcą na mistrzowskim poziomie. Częściej popełnianym błędem jest gadulstwo. Nasi konsultanci bardzo często zagadują, że tak powiem, na śmierć swoich klientów, ale słuchajcie, nie to jest najważniejsze. Musimy zawsze wiedzieć, jakie potrzeby ma ten nasz klient, dlatego musimy uważnie słuchać. Myślę, że na początek dobrze by było, jeżeli ktoś się zapyta nas, co sprzedajemy, zapytać go, a do czego potrzebna jest Ci ta wiedza. I wtedy klient się deklaruje, czy on by chciał u nas kupić, czy tylko chciał sobie tylko tak nas zapytać. Jeżeli chciał nas się tylko tak zapytać, to oczywiście odpowiadamy mu, sprzedajemy produkty Avon, prawda, i nie wysilamy się za bardzo, żeby coś mu sprzedać. A jeżeli zdeklaruje się, że chciałby od nas coś kupić, jak najbardziej możecie zapytać go, jaka interesuje go oferta, czy kosmetyki kolorowe, czy perfumy, czy zakres, jeżeli chodzi o rzeczy niekosmetyczne, i jak najbardziej możecie mu dany produkt sprzedać i pokazać, tak? Więc tak wygląda tutaj rozwiązanie naszego problemu z gadulstwem. Kolejnym błędem konsultantki jest oszczędzanie na katalogach. Bardzo wiele z naszych konsultantek próbuje zamówić bardzo małą ilość katalogów, a chciałoby obdarować tymi katalogami bardzo dużą ilość klientów. Niestety bardzo często im się to nie udaje z tego względu, że klienci nie oddają nam tych katalogów albo zapominają o nich. Dlatego bardzo fajną rzeczą jest, żeby tych katalogów zamawiać więcej. Jeżeli mamy jeden katalog, pamiętajcie, że zawsze dając klientce katalog możemy dać jej drugi, bo na pewno będzie miała w pobliżu wokół siebie kogoś, kto będzie zainteresowany Avonem. Czyli dając jej dwa podwójne katalogi, możemy zdobyć dodatkowego klienta. Czyli oszczędzanie na katalogach nie za bardzo sprzyja biznesowi, jeżeli chodzi o Avon. Ale również jest bardzo ważną rzeczą, żeby zamawiać większą ilość katalogów z tego względu, że automatycznie możesz dotrzeć do większej ilości klientów i Twoja baza klientów się może bardzo szybko rozbudować. Kolejnym błędem jest zapominanie o starych klientach. Bardzo często, kiedy konsultantki są skoncentrowane na zdobywaniu nowych klientów, bardzo często zapominają o swoich starych klientach. Pamiętajcie, żeby w każdej kampanii odezwać się do swojego starego klienta z zapytaniem, czy potrzebowałby katalogu, czy przesłać mu internetowy katalog online, czy jeżeli macie jego stare zamówienia, dokładnie wiecie, co on kupuje i możecie na przykład się skupić na jego zamówieniu i zobaczyć na przykład, że jest zainteresowany kosmetykami kolorowymi. No i wtedy do takiej klientki można się odezwać, że akurat w tym katalogu jest promocja na kosmetyki kolorowe, podać jej strony i może byłaby zainteresowana. I w ten sposób można zawsze wrócić do naszych starych klientów i wtedy nasz klient się tutaj deklaruje, czy on chciałby zamówić z tego katalogu, albo na przykład powie Wam, że może poczeka na kolejny. I pamiętajcie zawsze, żeby dbać o swoich starych klientów. To jest bardzo ważne w pracy w Avonie. Kolejnym błędem jest zaniedbywanie swojego Avon Angel. Avon Angel to jest osoba, która nam pomaga. Bardzo często konsultantki, jeżeli dłużej pracują w Avonie, mają taką osobę, która pomaga im zbierać klientów, zbierać zamówienia, prawda? Więc zaniedbywanie takiej osoby jest bardzo poważnym błędem z tego względu, że te zamówienia nam się wtedy wykruszają. Jak można dbać o takiego Avon Angel? Można zaproponować mu część swojego upustu, można zaproponować mu gifty w postaci kosmetyków czy rzeczy niekosmetycznych, które macie w Avonie, w zależności od tego, jak po prostu współpracujecie sobie z daną osobą. Pamiętajcie, zawsze trzeba dbać o taką osobę, która jest blisko nas i która nam pomaga w naszym biznesie. Kolejnym
błędem konsultantki jest skąpienie na giftach dla swoich klientów. Od kiedy jestem konsultantką od 17 lat, od zawsze mój klient za to, że robi u mnie zamówienie, zostaje w jakiś sposób wynagrodzony. I te nagrody są różne, w zależności od tego, jakie złoży zamówienie. Jeżeli to zamówienie jest małe, powiedzmy to nam do 15 funtów, dostaje ode mnie próbkę. Jeżeli jest powyżej, dostaje kosmetyk, który jest już pełnowartościowy. Jeżeli zrobi zamówienie powyżej 50 funtów, wrzucam mu perfumę. I to nie muszą być perfumy, które kosztują po 12 funtów. Możemy kupić niektóre na przecenach, jeżeli chodzi o nasze przecenowe sale, prawda, czy w Ferzluku możemy znaleźć, czy w outlecie perfumy, które są po 3 funty, 2,50, w zależności od tego, jaka jest promocja, prawda. Mamy też fajne internetowe oferty na naszej stronie konsultantki, więc można naprawdę super fajny gift naszej klientce, przepraszam, wrzucić. Niedotrzymywanie słowa to jest coś, co na pewno konsultantka nie powinna robić, z tego względu, że my budujemy naszą bazę klientów na zaufaniu. Ci klienci bardzo często nam ufają. Jeżeli zawiedziemy chociaż raz to zaufanie, tego zaufania nie da się po prostu już później odbudować. Więc jeżeli obiecacie swojej klientce, że danego dnia przyniesiecie kosmetyki, czy zrobicie jej zamówienie, czy w jakiś sposób coś jej obiecacie, tak, że bierze udział w jakimś konkursie, prawda? Zawsze, ale to zawsze dotrzymujcie słowa. To jest bardzo ważne w tym biznesie, bo bardzo dużo tu się opiera na zaufaniu. Oszczędzanie na reklamówkach i papierowych torebkach jest jednym z kolejnych błędów, które popełniają nasi konsultanci. Bardzo wiele klientów skarży się, że konsultantki przynoszą im po prostu kosmetyki w rękach, co jest bardzo mega nieprofesjonalne. Wydaje mi się, że nie jest zbyt dużą inwestycją zakup papierowych torebek, które mając, tam jest sztuk tych 50, prawda, kosztują 40 penów, czy 5 reklamówek za 20 penów. Więc wydaje mi się, że to będzie bardziej profesjonalnie wyglądało, jeżeli wszystko będzie ładnie zapakowane w torebkę z logo Avon. Kolejnym błędem jest niezaopatrzenie klientki w kolejny katalog. Bo słuchajcie, jak ten biznes ma się kręcić, jeżeli klientka czeka na dany katalog, a tego katalogu nie otrzymuje? Więc pamiętajcie zawsze, przy każdym zamówieniu danej konsultantki wrzućcie jej kolejny katalog. Innym z błędów jest brak reklamy. Słuchajcie, w tym momencie mamy tak rozbudowane media socjalne tutaj, że możemy naprawdę fantastycznie się reklamować. My nie sprzedajemy tylko przez katalog Avon, możemy sprzedawać przez sklep online, przez WhatsAppa praktycznie. Moje konsultantki bardzo często mówią, że nie mogą nic sprzedać, ale jak patrzę i obserwuję ich facebookowe profile, to widzę, że na tym profilu nie ma ani linku do sklepu, nie ma żadnej informacji o produktach Avonu, nie ma żadnej informacji o tym, że dana konsultantka cokolwiek sprzedaje, więc w jaki sposób ona może sprzedawać, jeżeli ona po prostu nie ma żadnej, ani jednej informacji po prostu na ten temat. Słuchajcie, to jest niesamowite. Mamy Pinteresta, Google+, Facebooka, Instagrama, Twittera, nie wiem, tam jeszcze można wymieniać przeróżne rzeczy. Niektórzy piszą blogi i niesamowite rzeczy robią, żeby po prostu jak najfajniej rozreklamować swój biznes w Avonie, ponieważ tutaj można naprawdę fajnie zarobić, ale trzeba robić to z głową, słuchajcie, i nie trzeba się wstydzić tego, że się pracuje w Avonie, prawda, bo firma naprawdę jest fantastyczna i parę tysięcy produktów jest w danym katalogu, które są naprawdę fajnej jakości i z wysokiej półki. To nie tylko są kosmetyki, one są często nagradzane przez najlepsze firmy, jeżeli chodzi o firmy konsumenckie, i nasze produkty wygrywają bardzo często awards, jeżeli chodzi o kosmetyki Avonu. Więc słuchajcie, można naprawdę super rozreklamować ten biznes przez media społecznościowe. To były takie najczęściej popełniane błędy w stosunku do naszych klientów.
ale są też błędy, które konsultanci popełniają w stosunku do Avonu. Mianowicie to jest niepłacenie za faktury, czyli za dane zamówienie. Kolejne zamówienie, które konsultantka wyśle do Avonu, zostaje automatycznie zatrzymane i klienci już nie mają możliwości tutaj dostawy, prawda? Dopóki konsultantka się nie upora ze swoją płatnością. Tak samo jest zaniedbywanie danych zwrotów. Mamy określoną liczbę dni na to, żeby dany zwrot zrobić. Jeżeli konsultantka tego nie zrobi, klient też może na przykład być przez to stratny, albo konsultantka też może przez to stracić pieniądze. Jeszcze jedną rzeczą jest tutaj niedotrzymywanie dat zamówienia. Jeżeli obiecujemy klientowi, że zamówimy mu w określonej dacie, to powinniśmy się ściśle tej daty zawsze trzymać. Jednym z bardzo dużych błędów, jakie konsultantki popełniają, mianowicie jest niewierzenie w dane produkty. Nie rozumiem dlaczego, ale właśnie ta wiara sprawia, że my potrafimy sprzedawać, bo my tak naprawdę sprzedajemy samych siebie po części. To od nas bardzo dużo zależy, czy nam się uda dany produkt sprzedać, czy też nie, prawda? Jeżeli my nie wierzymy w produkty, które sprzedajemy, jeżeli nam się one nie podobają albo twierdzimy, że są kiepskiej jakości, nigdy w życiu nie uda nam się danego produktu sprzedać. Ku przestrodze, słuchajcie, jeżeli nie wierzycie w tą firmę, nie zapisujcie się i nie sprzedawajcie, bo bardzo ważne jest, żeby wierzyć, ponieważ Avon pomaga nam poczuć się lepiej, dba, że tak powiem, o nasz wizerunek tutaj, prawda? Dzięki tej firmie ja na przykład czuję się o wiele lepiej i też jestem bardziej pewna siebie. Pracując w niej 17 lat, mogę powiedzieć, że te kosmetyki są naprawdę super, są naprawdę fajne i godne polecenia. Dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę i jeżeli podobał Ci się filmik, poproszę o lajka w górę, komentarze. Jeżeli widzicie jeszcze jakieś błędy, których ja tutaj nie wymieniłam, koniecznie napiszcie to w komentarzu, żeby po prostu każdy mógł to odczytać. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Cię krótko wszystkich. Miłego dnia.